Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Michał Rusin, Solo po planecie, taka nazwa mojego kanału. A dzisiaj jest 13 dzień mojej misji 100 dni dookoła świata. Samochody tu przeszkadzają, ale to w ogóle nam nie przeszkadza w pokazaniu tego odcinka. Znajdujemy się w Saraguro, czyli w samym centrum tradycji inkaskiej. Odwiedzimy też bardzo ciekawy wodospad, gdzie można się wykąpać i nabrać sił witalnych. Jedziemy z koksem. No nie tak szybko jak ta ciężarówka, ale też. Szczęście mnie nie opuszcza, autobus odjeżdża podobno za 3-4 minuty. Nie ma w ogóle ludzi tutaj na pokładzie i mogę zapłacić na miejscu, nie muszę iść tam do biura. Tylko kilka razy dziennie autobus odjeżdża, więc jest 20 po 12. Smacznego obiadku. A nie wysiadam. To jest taka autostrada Panamericana. Może nie wygląda, ale to jest droga, która łączy Alaskę z ostatnim krańcem Argentyny. No i wygląda, jakby się zanosiło na burzę. Jestem wyżej, słuchajcie, nad poziomem morza niż Rysy, bo chyba 2800 metrów. O, taka, popatrzcie, jaka to jest autostrada. Autobusy tak ledwo przejeżdżają przez takie dziury co kawałek, a to jest wynika to z tego, że po prostu w porze deszczowej tamtędy woda pewnie płynie i wypłukuje. O! Jest i tęcza. Czyli zmierzamy na koniec tęczy po garnek złota. Tak nie chciałem przegapić tego mojego przystanku. Ciężko to nazwać też w sumie przystankiem. Po prostu punktu, który sobie obrałem na mapie. I muszę zejść jakiś kilometr jeszcze do tego punktu i od tego punktu kilometr do takiego miejsca, które nie wiem, jakoś intuicja mnie tam prowadzi. Nie ma tego na Bookingu. Gdzieś tam znalazłem jakieś miejsce, znaczy na Google recenzję, ale po hiszpańsku. I taki domek wygląda na dość sympatyczny. Czyli to tutejszy pensjonacik. Nie wiem, czy tu jest w ogóle miejsce. To chyba znalazłem w internecie. No, wiocha zabita dechami. Jakaś stolarnia jest. Ale to chyba tu. Zaraz się muszę kogoś zapytać. Jest i piesek. To jest kubańco. Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w moim 13 dniu wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Wczoraj przybyłem do wioski o nazwie Saraguro, ale fajnie grzeje dzisiaj. Jest energia. Za chwileczkę idę na śniadanie do pani, która tutaj mnie przyjęła. Czuję się troszeczkę jak na Podhalu, bo tutaj mieszkają rdzenni mieszkańcy Ekwadoru, potomkowie słynnych Inków, którzy dalej praktykują swoje rytuały, tak samo się ubierają, mają takie połączenie dalej z przodkami. I dzisiaj zapraszam Cię na zgłębienie tutaj tej ciekawej wioski. Szybki rzut oka tutaj na tą haciendę. Łóżko super wygodne, ciepło pod tymi kocami. Mam prywatną też łazienkę. W ogóle nie ma nikogo w tym ośrodku. No tu oczywiście trochę taki bajzel jest, no bo trzeba ładować. Jeszcze rzucę Wam okiem
Jeszcze pokażę Wam łazienkę. Wszystko elegancko. Ciekawe rozwiązanie z tymi cegłami, że jest tak zabudowany po prostu prysznic. No i jest ciepła woda. Torba jak zwykle ze sprzętem przygotowana. Śniadanie, kawa i lecimy. O 8 się z panią umówiłem na śniadanie. Nie wiem, czy widać tu godzinę. Nie ostrzy. No jest 7:59. Buenos días. Sí. Pase a desayunar. Gracias. O. Tak, queso. Co my tu, słuchajcie, mamy? Mamy taką kukurydzę. Zobaczcie, jaka wielkość tej kukurydzy. Ja już powtarzałem to w Peru, ale powtórzę się jeszcze raz. Wielkości normalnie paznokcia. Ciemna, jasna. Jest ser biały. Tutaj pani to utłukła. Identycznie jak w Polsce. Słuchajcie, kawałek białego sera, trochę soli i taki moździerz mają do tego. Pani mi tu jeszcze pieczywo podaje. A tu na śniadanie, no w końcu, tu mam ziemniaki. Gotowane w mundurkach i jakiś placek taki chyba ze szpinakiem albo z czymś zielonym, z jakąś trawą. No, wygląda to fajnie, wszystko ciepło. Nietypowe śniadanie, a tu kot zagląda. Powiem Wam, no, jestem spragniony ziemniaków, pomimo że jesteśmy w królestwie ziemniaków, to mało tutaj dają. Tylko wszystko, do każdego dania to są po prostu, jest po prostu ryż. Gracias. Trochę trzeba ziemniaczka posolić. Placek taki z cebulą, ze szpinakiem, pyszny. Widzę, smażony chyba na jakimś tutejszym tłuszczu, bo nie czuję tego dziadowskiego oleju. Posolić. W końcu mnie łączą tradycje z Wieliczką, nie? Mieszkałem tam, córka moja mieszka, więc jestem takim ukrytym obywatelem Wieliczki. Pani tu mówi, żeby trochę sobie sera dorzucić. Już dorzucamy. I kukurydzę oczywiście. Ona wygląda taka, jakby nie była ciężkie te skorupy, ale ja już próbowałem wielokrotnie i to się bardzo fajnie gryzie i też bardzo fajnie jest, jak to jest takie prażone. No i pyk, jest śniadanko, pani jeszcze w stylu dobrej pani domu, babci takiej albo no mamy, no wszystko jedno. Chodzi o to, że takiej troski, no wyposażyła mnie w banany i w jabłko na dalszą część dnia, bo jej powiedziałem, że ja śniadania aż tak, no jem dosyć duże śniadanie, ale nie takie, żebym poszedł spać, no i nie jem obiadów, no bo się robię senny, a jak robię się senny, no to nie ma tej energii do eksploracji świata, no tak to jest. Ja już się do tego przyzwyczaiłem. Jadę na bananach się. Znajomi zawsze śmieją ze mnie, że jestem człowiekiem, który zjada więcej bananów statystycznie niż nie jeden człowiek, który mieszka w Ekwadorze, bo Ekwador, pewnie wiecie albo i nie, jest chyba największym producentem bananów na świecie. Chociaż kraj nie jest aż taki duży. Większość tych bananów, co jecie, to jest właśnie z Ekwadoru. Lecimy! Trochę miłości od pieseła. Dawaj gościu tu. Co jest? Skrybańcu, ale to myślałem, że ty się chcesz wygrzewać. To w słoneczku, a nie ten. Coś tu żeś się ubrudził. Jakieś kłaki. Dawaj energii trochę, miłości. Na resztę dnia. No, ty se tu odpoczywaj, a reszta do roboty. Miejscowość Saraguro, około 600 km na południe od stolicy Quito, albo od centrum świata, można tak powiedzieć, bo nad Quito kilkanaście kilometrów jest środek świata. Mieszkańcy tego regionu praktykują tradycje, które wywodzą się jeszcze z czasów Inków. Zresztą nieraz pewnie widzieliście taką nazwę na strojach sportowych pewnej znanej marki, nie będę tu spoilerował, i jest napisane Quechua. Quechua to był dawny język Inków, a teraz tutaj mówi się w języku, który jest pochodną tego języka i nazywa się Kichwa. Przed chwilą słyszałem dwie panie właśnie rozmawiały chyba w tym języku. Sąsiadka przyszła do tej pani, u której stacjonuje, ale ten pies ujada normalnie. Nie chciał podejść do mnie, niby strzeże, ale za rogiem się boi podejść. Ja nie głaskam psów tak za bardzo, bo no nie jestem szczepiony na wściekliznę jeszcze,
ale następnego tripa na pewno się w to wyposażę, bo warto. Ale co chciałem wam powiedzieć, tutaj w tym miejscu, w ogóle w tej miejscowości Saraguro są takie 3, jakby to powiedzieć, komuny skupiające ludzi wokół siebie i one się tam czymś różnią. Dokładnie nie wiem czym, bo nie dane mi było zobaczyć na własne oczy, ale tutaj widzicie jakaś jest kukła takiego jakiegoś diabła. Są też malowidła właśnie przedstawiające ich tradycyjne stroje, bo mają te takie swoje poncza czarne, kobiety mają włosy w warkocz zaplecione, też czarne. Tak się zastanawiałem, bo ta pani, u której mieszkam, no, mówi, że ma 60 lat i tam sąsiadka przyszła i wszystkie mają takie kruczo-czarne włosy. Ja nie wiem, czy one farbują, czy mają takie cały czas, nie? Chociaż ja no, mam już trochę lat i mam 2 siwe włosy jak na razie, tu i tu. Ale wracając do tego, kawa mnie ciepła. I słuchajcie, no i mają te tradycyjne stroje, te kapelusiki, jak pan Robert Makłowicz, on chyba od nich to zaszczepił, w stylu takiej małej fedory, tak to się chyba nazywa. Trochę się czuję jak gdzieś na Podhalu, no bo to są tradycyjne stroje. Też im wczoraj pokazałem temu małżeństwu, jak u nas w górach górale się ubierają, że mają te no, stroje i byli bardzo zainteresowani tym, bardzo tam. Pokazywałem, że mają te spodnie z owczej wełny robione. No i tak, żeśmy posiedzieli sobie do kolacji, ale tutaj jest właśnie takie miejsce, w którym oni się spotykają, na środku nawet widzę ognisko, tylko że ja jestem teraz w środku tygodnia i no jak na razie wyszedłem, to nawet ludzi tych lokalnych nie widzę, a co dopiero jakichś turystów i ta pani mi powiedziała, że to nie, co weekend się spotykają, no, mają tu różne swoje oczywiście, no może nie rytuały, ale pieśni, jedzenie, rozmowy, taka po prostu społeczność. I tutaj jest jedno z takich właśnie miejsc, które jest, widzę, jeszcze połączone z boiskiem. To widocznie jest dla dzieci czy dla osób starszych. O, tu możecie zobaczyć, jest właśnie palenisko i ludzie siedzą tutaj dookoła i tak się po prostu spotykają. Nie w każdy weekend, już wam jeszcze pokażę, to już widzieliście, ale zobaczmy tego diabła. To widocznie jakiś jest tutejszy Lucyfer. No ma rogi. Gdzie by się nie ruszył na świecie, to podobnie... A zaglądniemy tu do środka? Nie ma alarmu? Nie ma. Ławki. Same ławki. Okej, to tutaj też się spotykają. No. I te takie kaskie słońca wszędzie gdzieś na drzwiach widzę. Uwielbiam takie podróżenie dla nikogo. O, idą barany. Jakieś chmury się tutaj dosyć takie prężne nagle nagromadziły. Nie wziąłem kurtki przeciwdeszczowej, ale przecież nie jestem z cukru. Te kolory takie jaskrawo zielone, które te widzicie trawy, ja nic nie koloruję, nic nie upiększam. To po prostu tak jest. Tak samo jak na ekranie, tak samo na żywo. Jesteśmy na wysokości 2700 metrów, czyli no wyżej niż nasze rysy. Zdradzę taki jeden mój plan, który za 2 dni postaram się zrealizować. Nie wiem, czy to jest do końca mądre, ale no sporo moich pomysłów jest takich średnio rozsądnych, ale nie głupich. Mianowicie znajduje się tutaj w Ekwadorze wulkan. Jest to najwyższa, uwaga, góra na świecie. Powtarzam, najwyższa góra na świecie. Wyższa niż Everest. Aha, zaciekawiłem Cię, o co tu chodzi. To Everest jest niższy, ale zobaczcie na tą owieczkę. Chyba jakaś chora. Normalnie ma kurtkę zimową. Co jest? A tu maluch taki sympatyczny, to pewnie mama jego. O, coś się na mnie chyba... Co kawałek mijam takie zabudowania jakby szkolne. Tam też koło tego miejsca, gdzie mieszkam, jest szkoła, a tu następna. Ale jak zszedłem tu trochę niżej, to tutaj już jest inna komuna. Mężczyźni też właśnie noszą warkocze. Wszyscy mają takie kruczo-czarne włosy. Ciężko rozpoznać, czy to kobieta, czy mężczyzna, tak z daleka przynajmniej. No i pies też jest czarny. Halo.
Koniec drogi. Tamtą stronę gdzieś ma się znajdować wodospad. Myślałem, że gdzieś zabłądziliśmy, ale tutaj jest taka chytra ścieżka do tego wodospadu. No, takie coś to my lubimy. Ale faza. Komuś przez chatę się przechodzi. Gdzie to? Tutaj jest jakiś punkt. Chyba widzę wodopoju. Ścieżka prowadzi tam. O, jest chyba wodospad. Dobrze idziemy. O kurde, ja się zasapałem. Wyszedłem jakieś 200 metrów wyżej. No, jesteśmy gdzieś na wysokości chyba 3000. A jednak ta ilość tlenu jest chyba mniejsza, bo kondycję przecież mam dosyć dobrą. A tutaj normalnie jakby mnie zatykało i ciężko się oddycha. Daleko jeszcze? No tu takie urwisko, no nie fajne. 200 metrów do celu podobno. Wyczytałem bardzo ciekawą historię. To nie jest taki zwykły wodospad. I to nie jest zwykła taka dróżka tutaj przez te Andy. Ale odpocznę chwilę, pomimo że jest 200 metrów, odsapnąłem i napawam się tym fajnym widokiem. Kompletnie tu nikogo nie ma. Piękne niebo, chmurki. No sielanka, no. No i tak, jestem na wakacjach. No. Jakiś ptaszek nam towarzyszy. Pokazuje mi chyba drogę, że tędy do góry. Wow. O wow. No jest wodospad. Jak welon spada po kamieniach. W wodospadzie się droga nie kończy, mianowicie tutaj trochę wyżej tą ścieżką podążamy i ma się znajdować jakaś wielka skała. Nie wiem, czy to mam tam iść? Chyba tak, bo tu jest zamknięte. No dobra, tędy, ok. No bo podejdziemy do wodospadu, tylko z innej trochę perspektywy. Uwaga na głowę, bo jestem bez kasku. O kurde, trzymam się skały, bo tu jest urwisko okrutne. Tam było kiedyś chyba przejście pod tym wodospadem, ale zobaczcie, całkowicie zarosło i pod tą skałą to chyba byłby jakiś ktoś niespełna rozumu, żeby przechodził po takim śliskim. Dobra, idę tam dalej, w tamtą stronę, bo się kręci mi w głowie. Zaraz wam opowiem ciekawą historię związaną z tym miejscem. Ale się upociłem. Ale co to za skały? Wow! O, myślałem, że sam wodospad tutaj jest atrakcją, ale to? Ha! Nie ma tu kompletnie nikogo, tylko sam jestem. Wow! Ale sypialnia! Coś mi się wydaje, że tu w dawnych czasach ludzie spali pod tą skałą, naturalne zadaszenie. No ja bym się chętnie tu rozłożył z namiotem. Tu widzę jakieś palenisko. Jakiś napis. Oczywiście wyznania miłości są wszędzie popularne. Pisakiem ktoś tu malował. Dobra, zostajemy tu trochę dłużej i lecimy z historyką. 500 lat temu na tych ziemiach panowali Inkowie, a ostatnim władcą, za którego się uznaje według ludowych tutaj wierzeń, był Atahualpa. Co ciekawe, według historyków był Tupac Hualpa, ale skupmy się na tym, co tutejsi ludzie dalej wierzą, bo to miejsce, Saraguro, jest ściśle związane z tą legendą. Przybyli tutaj Hiszpanie, dochodziło do wielu bitew, rozlewu krwi, wojen, grabieży itd. W końcu pojmali Hiszpanie Atahualpę. Przetrzymywali go w więzieniu, lokalna społeczność oferowała nawet pokój wypełniony złotem i srebrem, aby wykupić swojego lidera, swojego władcę. Niestety Hiszpanie odmówili, byli już chyba napełnieni dosyć dobrze grabieżą, bo nie zrobiło to na nich wrażenia ten cały pokój złota i w końcu w 1533 roku
zabili Atahualpę. Saraguro, tak jak wspomniałem, jest bardzo związane z tą legendą. Nawet wróć, to nie jest nawet legenda, to jest po prostu historia. Według tej historii Atahualpa tutaj mieszkał i kąpał się w pobliskim wodospadzie, skąd nabierał witalnych sił do dalszej walki z Hiszpanami. Oczywiście dopóki go w końcu nie pojmali. Mówi się, że te stroje, które tutaj noszą ludowe w Saraguro, czarne takie poncza, to żałoba po nim. Miałem taki plan, żeby tutaj po prostu po tym murku przejść na drugą stronę, zrobić fajne ujęcie z tym wodospadem, jak no, mocę ręce i po prostu nabieram tej energii życiowej jeszcze większej od tej świętej podobno wody, ale mówię tak, przecież tu jest kurczę ślisko, woda jest na parę centymetrów, na tych liściach się jeszcze nie daj Boże coś spadnę tam, a ja mam 87 dni jeszcze do wykonania, ja mam robotę do roboty, a nie kurde jakieś, ale fajnie bryza leci, a nie jakieś spadanie po skałach. Ale to nie znaczy, że tutaj nie mogę tej wody nabrać. Powiem jak klasyka. O, kolana dalej bolą. O, klasyka, czyli zimna. A jaka ma być? Nawet motyle tutaj latają czarne. Wpływy amerykańskie tutaj w Ekwadorze widać dokładnie na każdym kroku. Po prostu wszystko jest, nawet drogi są oznaczone takimi symbolami jak autostrady. Przepraszam, w Ameryce dolar jest tu walutą krajową, nie ma innej, Ekwador nie ma swojej waluty, tylko jest oparty na dolarze amerykańskim. Ceny paliwa podane w galonach, samochody widzę, że no jakieś mają trzecie życie. Nowe pokolenie no już chyba nie praktykuje tak bardzo tego stroju tutejszego, czyli długa spódnica, kapelutek, wszystko w czarnych kolorach. Tak jak w Peru odwiedziłem zakład pogrzebowy, to tutaj jest bardzo podobnie, tylko te witryny są dużo bardziej, moim zdaniem, takie ozdobne. No, nie wiem, podoba Wam się to? Co myślicie na ten temat? No ja raczej nie komentuję, bo zawsze jest odniesienie do tego, prawda, co znamy w Polsce. No a każde miejsce ma swoje różne tradycje, swoje upodobania. Widocznie tak ludziom się tutaj podoba. Widzicie, no różne jakieś płaskorzeźby, zdjęcia, schody do nieba i tak dalej. Jezus Chrystus powszechnie tutaj jest na tych grobach obecny. No tu można sobie trumnę kupić. Normalne. Tu można motocykl naprawić. Normalne życie. Czasem widzę fajne takie ciekawe kadry, ale nie mam pomysłu co gadać, więc spróbuję coś nalać wodę do garnka albo kręcić makaron na uszy, bo mi się ten mural podoba. Jedziemy tutaj do kościoła. Zobaczymy jak wygląda kościół w Ekwadorze. Tu są jakieś prace prowadzone, widzę. Okej. Ale będziemy cicho. Się Pan modli. Jakiś tutaj markecik. Już bijamy, musimy się zorientować co tu dają. Chyba tak. No, tu można spróbować jakichś lokalnych specjałów, owoce. O, no to jesteśmy w domu.
ale uwielbiam takie miejsca odwiedzać, bo to jest tam, gdzie lokalna społeczność się spotyka, nie ma żadnych tu turystów. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Są takie różne boksy, warzywa kolorowe, wszystkie panie siedzą w tych kapelutkach swoich, młode nie. Można kupić już całe zestawy popakowane w worki, czosnek, marchewka, mango. Buenos días. No, także taki rynek kleparski, tylko w Ekwadorze. Buenos días. Wow, jakie kolory, zobaczcie na tę ilość bananów tutaj. No, Ekwador słynie z ilości produkcji bananów. Jeśli się nie mylę, to chyba są głównym liderem w eksporcie tego popularnego warzywa. Wróć, muszę chyba trochę kawy nabrać. Spokojnie, ja tu sam siebie nagrywam, nie tego pana. No i co? No i banan to jest, kurde, król moich podróży, bo najczęściej właśnie korzystam z tego. Zobaczcie, jakie tu są czerwone w ogóle, jakieś takie różowe. Tam są bardziej takie fioletowe banany. To w ogóle nie wiem, jakieś dziwne jabłka. Zupełnie tego nie kojarzę. No, coś bym tutaj zjadł, ale nie mam noża, bo najchętniej to bym łyknął jakieś awokado. Są wspaniałe po prostu smaki, bo wiele razy sobie zamawiałem taką kanapkę po prostu z plastrami awokado. Petarda, tylko oczywiście musi być dojrzałe i nie jest to takie, to inna odmiana, nie to, co jest najbardziej taka w Europie popularna, czyli najlepsza Hass, ale tak naprawdę to ona jest zmodyfikowana na potrzeby właśnie klientów, bo ludziom tak zasmakowało, a nie jest to naturalnie występująca odmiana awokado. To taka dygresja. Ananasa można kupić. W każdym tym mieście w Ekwadorze spotykam się z takimi pick-upami. To są, słuchajcie, takie lokalne taksówki, które są no, jakby sponsorowane przez chyba gminę. Tak mi to jeden gość tłumaczył, do końca nie zrozumiałem, ale na chłopski rozum tak to biorę, że to są opłacani przez gminę no, te samochody są po prostu kupowane przez gminę i za $1 można naprawdę pojechać kilka dobrych kilometrów. $1.50, $2, no to zależy jak daleko. No i fajna taka inicjatywa, bo pewnie nie byłoby tu stać ludzi na kupno tych takich, no znaczy na podróż w te odległe miejsca, prawda, bo nie wszędzie autobus dojeżdża. Chociaż tutaj w tym mieście, jak zauważyliście, jest sporo taksówek, no bo no nie oszukujmy się, mówię to już któryś raz, no tutaj ta miejscowość po prostu widać wpływ ogromny turystyki. No ale teraz jesteśmy poza sezonem. A tu jest jakiś w ogóle totem ciekawy.